Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście pyszne danie i tym daniem będzie zupka rybna. Prosiliście mnie, a więc będzie to zupa na życzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ to będzie jak zawsze, czy jak zwykle po mojemu. A więc zupa, która jest z warzywami, z rybą, z pomidorami, z czosnkiem, z cebulką, a więc naprawdę będzie bardzo smaczna. To, co trzeba będzie uważać ewentualnie, żeby te ryby były bez ości. Ja również będę miała bez ości i dlatego chciałam Wam teraz zaprezentować tą zupkę. Można powiedzieć bouillabaisse, się nazywa, jakby na art taki francuski. Ale po mojemu, ponieważ nie mogę znaleźć szafran, mam gdzieś, ale nie mogę znaleźć i będzie bez szafranu, ale będzie za to z imbirem i powiem Wam już teraz na początku, że będzie z kawałeczkiem tylko imbiru, 2-3 cm i przez to ta zupka będzie fajna. Tego imbiru się nie bójcie, jego się nie wyczuje. Imbir jest również zdrowe warzywo, a więc zamiast pieprzu dużo czy coś, dajecie kawałeczek imbiru i swoje zrobi. I da fajny smak. Zupa jest również postna, nie ma żadnego mięsa, prócz mięs rybnych. Ile tej wody do tej zupy musicie sami zdecydować. Ja będę robiła tą zupę troszeczkę tak na gęsto, ponieważ tak się robi i tą zupę najczęściej podaje się z grzanką albo z takim opieczonym chlebem, żeby się najeść oczywiście. I to, co jeszcze dodam do tej zupy, to są 2-3 kartofelki, a więc moje zupy są przeważnie z ziemniakami, ponieważ ziemniaki dodają takiej lepkości, że nie trzeba wtedy nawet i śmietan dawać, dużo mąki nie trzeba dawać, a więc naprawdę to są pyszne zupki. Jak w każdym filmiku mam troszeczkę mojego tego gadania, tego bla bla, jak ja to nazywam, ale ja chcę Wam powiedzieć coś o tym daniu i Was wprowadzić jakby do tego, żebyście sobie to dobrze zrobili, na co uważać, żeby Wam się ta ryba nie wysuszyła. To jest bardzo ważne. Ta ryba musi być soczysta w środku i taka zupa trwa z pół godziny do 45 minut. Teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. I teraz pokażę Wam te moje warzywa, które daję do tej zupy. Czyli jedna duża cebula, albo dwie takie mniejsze, ząbek czosnku, albo 2 małe, pietruszka, papryka, po kawałku papryki, najlepiej kolorowe, kawałeczek selera. Wszystko umyłam, ale jeszcze trzeba będzie pokroić por, troszeczkę pietruszki, zielonej też się przyda i marchewka. To są te warzywa, które ja daję do tej zupy. Ponieważ ta zupa musi nam smakować również. Ona jest na rybie, czy z ryby, ale ona musi mieć fajny smak. Jeszcze będę miała puszkę pomidorów, ale to Wam zaraz pokażę. Troszeczkę przecieru można dać. Dołożę jeszcze 2 ziemniaki. Nie będzie przeszkadzało, bo one dadzą nam taki fajny klejący wtedy, taką konsystencję klejącą i lepszy smak. Nie trzeba mąki dawać żadnej. Umyłam. Teraz obiorę i bardzo, bardzo drobno pokroję. Teraz seler to można bardzo drobno pokroić. Mnie nie przeszkadza, ja jem wszystkie warzywa, nawet gotowaną pietruszkę, ponieważ jest słodka i smaczna. Ziemniaczka. Ziemniaka możemy raz, 2, ze 3 razy w jedną stronę i w drugą stronę raz, 2. I również mamy taką drobną kostkę. Widzicie? Też taką zupą trzeba się najeść, a najecie się na pewno, jeżeli będą takie składniki jak właśnie ziemniak, będzie dużo warzyw.
Oczywiście marchewkę możemy pokroić sobie jak taka cieniutka, małe plasterki. I teraz kroimy por. Czy pora, czy porę, nie wiem już naprawdę. Z takiej każdej papryki kolorowej również kroimy po kawałku. Jak macie tylko jeden kolor, to dajcie całą. Taką zupką można się najeść jak najbardziej. Oczywiście możemy podawać z bagietką, z grzanką, z takim chlebem tureckim. Ja kupuję bardzo często taki fladenbrot, turecki chlebek. On jest też pszenny. Opiekę chrupiący. Naprawdę super pasuje wtedy. Nawet można dać troszeczkę imbiru na koniec. Niektórzy dają jeszcze safran do takich zup. Parę pomidorków też można dać do środka. Ta zupa ma być tutaj już smaczna. I ta ryba dodatkowo to Wam da ten fajny smak. Przejdę do pokrojenia sobie tej ryby na małe kawałki. Takie już można powiedzieć, że były do jedzenia przygotowane, żeby one nie były za duże. Tutaj mam dorsza. Oczywiście filet bez ości. To musimy uważać. A tutaj mam zylaks 300 gram. Tu mam 250, tu mam 300 gram, razem mam 650 gram ryby. Pod filmikiem Wam przetłumaczę, co to jest ten zylaks. Nie wiem, co to jest, ale na pewno nie morszczuk, a może morszczuk, nie wiem. Kroję tą rybę również. Ona jest umyta i jeszcze troszeczkę zamrożona, a te były kupione świeże. I tutaj mam od skóry, widzicie, taki kawałek. Ja to zostawię, ponieważ tą skórę zostawię w zupie później. Niech ona jeszcze się później tam gotuje. Ja z tego łososia również ściągnę skórę i będziemy robić tylko i wyłącznie bez skóry, żeby można było wygodnie jeść. I ma być bez ości. Na święta albo na jakąś fajną imprezę, jak macie, nie? Dużo ryb w domu, na przykład są tacy, co mają dużo ryb, a więc dlaczego by nie? Tak wygląda już. Ja tutaj mam takie Whiteiga garnele. To są garnele takie większe, mrożone. One nadadzą tej zupie też fajny smak. Tu będzie około 100 gram. Ja już mam oczyszczone. Mogę sprawdzić te końcówki, czy nie mają łuski jakieś, bo nieraz się zdarza, że mają łuskę, a więc naprawdę zupka będzie pyszna. To już można powiedzieć taka zupa luksusowa, nie? Ale możecie dać więcej dorsza, a te droższe rzeczy dać parę, tak do dekoracji, do smaku. To są moje składniki. Teraz ja to wszystko posolę. Łyżeczkę soli. Zawsze można jeszcze doprawić. Pół łyżeczki pieprzu kolorowego albo czarnego. Możecie dosypać białego, troszkę jak macie czarnego. Papryka słodkiej, również z łyżeczkę. I ostrej troszeczkę, z pół łyżeczki można powiedzieć. Dosyć słone i to niech sobie stoi. A ja przechodzę teraz, już przygotuję sobie wszystko do smażenia. Wlewam ze 3 łyżki oliwy, albo oleju, albo smalcu. Już mi się tutaj zaczyna dobrze już nagrzewać. To nie może być nienagrzane. To musi być nagrzane. I włączyć sobie mogę na 3 minutki, ponieważ ona nie może się dłużej smażyć jak 2-3 minutki. Góra. Kroję tutaj jeszcze troszeczkę czosnku i jeszcze jeden ząbek. Jeden mały był za mało. A teraz tą rybę wszystko wykładam już tutaj na talerz.
czyli 2-3 minuty góra. Proszę zobaczyć, tutaj mi ta woda odparowała teraz. Zagotowałam sobie litr wody. Dlaczego mi się tu odparowała? Ponieważ ja chcę na tym usmażyć te warzywa, czyli dodaję jeszcze z łyżkę oliwy i wrzucam te moje wszystkie warzywa. Znowu pięknie już pachnie i ja już smażę te warzywa teraz. Jak to już ładnie pachnie, wam powiem, naprawdę superowo. Tu możemy dać również łyżeczkę czubrycy, ponieważ to będzie zupa, a zupa musi mieć fajny smak. I łyżeczkę soli. To, co możemy jeszcze dać, to z pół łyżeczki pieprzu czarnego, również do tego. W gotowaniu jest tak, że każda część musi być osobno troszeczkę przyprawiona, żeby na koniec wam dała jeden fajny, wspólny taki smak, można powiedzieć. Proszę zobaczyć, tutaj mam lubczyk. Mogę dołożyć jeszcze natka pietruszki. I teraz już zalewam wodą ciepłą. Około litra. 26 minut jeszcze zostało. I teraz zaraz będę próbowała, jak to smakuje. I tutaj mam te dwie skórki. Widzicie, z tej ryby. Ojej, to już smakuje fajnie. I jeżeli robicie taką sobie na Wigilię, nie? To też fajna opcja. Jeżeli ktoś lubi rybę, macie wtedy ryby. Możecie również tak zrobić, że w dużych kawałkach dajecie rybę. Nie ma problemu. Pod koniec daję te moje gehackte krojone pomidory. Co tutaj jeszcze dam pod koniec, to jeszcze troszeczkę mojej tej kostki rosołowej, żeby ten smak był jeszcze fajniejszy. To, co możemy dać, to jeszcze z łyżkę masła na koniec, czy pod koniec i zupka będzie pyszna. Rybka sobie tutaj stoi. Widzicie te kawałki? Te kraby. I ja jeszcze tak zrobię, że ten sos, widzicie, tutaj z tej ryby, ona sobie tutaj ociekła. Ja tutaj zleję, bo będzie rybka przez to zupa będzie jeszcze smaczniejsza. Zobaczcie, te kraby to one minutę, dwie i są gotowe. Widzicie, one są w środku białe, soczyste i takie muszą być. A ryba? Ryba też. Super. Ojej, jakie to smaczne. Widzicie tutaj taki chlebek turecki fajny. Ja go teraz upiekę. Później mogę go posmarować masłem troszeczkę. Wszystko. Możemy na koniec dać troszeczkę tymianku. To, co możemy jeszcze dać, ja tutaj mam z 2 cm imbiru pokroję. Proszę się nie obawiać, ten imbir w supie się nie wyczuje. To będzie taki troszeczkę ostrzejszy ten smak. Wyciągnę tutaj tą gałązkę lubczyka. Pietruszkę. I zaczynam próbować, ponieważ nie wiem, jaki to ma smak. Tak wygląda. I próbuję. W smaku super, ale trzeba ją teraz jeszcze doprawić. Ja mam tutaj gdzieś około 200 gram tych pomidorków w kawałkach. Tak jak wspomniałam. Widzicie? I to wleję. I ten zapach, smak też się zmieni. Mieszam. Kto by chciał, może dołożyć jeszcze z łyżkę przycieru. To, co ja dam na koniec, to jest pół łyżki masła. Nikt nie wyczuje, a smak będzie naprawdę dużo, dużo lepszy.
A więc improwizacja wskazana w każdym gotowaniu, w każdej kuchni. Wyciągnęłam ten chlebek chrupiący. Można sobie posmarować masłem, czy z boku, czy tu. I już wrzucamy teraz, na koniec zaraz, wrzucamy rybę, mieszamy, doprawiamy, zupa gotowa. A więc teraz już do tego wkładam tą rybę. I to, co powiedziałam, dodaję z łyżeczkę mojej pasty. Ona jest też i słona i da nam tutaj taki fajny jeszcze smak. Niektórzy dają jeszcze odrobinkę wina. Możemy dać, jak ktoś sobie życzy, z 1/3 szklanki wina białego. Będzie jeszcze lepsza. Alkohol wyparuje, a więc nie obawiajcie się. Ja tutaj mam Riesling, moje ulubione. Ono jest takie łagodne. Jeżeli ktoś lubi na przykład bardziej ostre, możemy dać troszeczkę papryki jeszcze. Ja tutaj pod koniec dałam jeszcze 1 ząbek czosnku, żeby ten smak był fajny. Wyłączam i tak jak mówię, odstawiam, że ona tutaj nie dochodziła za bardzo, bo ona będzie dochodziła w gorącym. Dlatego teraz muszę już tą zupkę serwować. Tak wygląda. Tak wygląda. Zapraszam do zrobienia. Zaraz naleję. Jeszcze zobaczycie, jak wygląda na talerzu. Jak można prosić o łapki, o suby? Oczywiście będę się bardzo cieszyła. Tutaj mam taki talerz duży. Ekstra do takich dań, można powiedzieć. I proszę zobaczyć, tak wygląda ta zupa z ryby. Następne danie na życzenie. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Można powiedzieć, że po mojemu, ponieważ dałam masła i mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkodzi. Zapraszam bardzo, dziękuję i do widzenia.